Lekcja 1. Napoje komfortowe. Jaki jest napój komfortowy, który lubisz w chłodny dzień? Uwielbiam ciepłą filiżankę kakao. Ogrzewa moje serce. To brzmi zachwycająco. Czy dodasz do tego coś specjalnego? Tak, zwykle dodaję pianki i posypkę cynamonem. To brzmi pysznie. Kakao może naprawdę podnieść nastrój. Przywraca wspomnienia z mojego dzieciństwa. To bardzo pocieszające. Rozumiem dlaczego. Co lubisz robić, gdy go pijesz? Często czytam dobrą książkę lub oglądam film. To doskonały sposób na relaks. Mogę dołączyć do ciebie następnym razem. Lekcja 2. Wspieranie zdrowia psychicznego. Jaka jest jedna mała rzecz, którą robisz, aby wspierać swoje zdrowie psychiczne? Chodzę na krótkie spacery na łonie natury, gdy tylko czuję się zestresowany. To brzmi orzeźwiająco. Jak ci to pomaga? To oczyszcza mój umysł. Natura zawsze sprawia, że czuję się spokojny. Zgadzam się. Przebywanie na świeżym powietrzu może być bardzo podnoszące na duchu. Tak, pozwala mi oddychać i zastanawiać się. Jest to bardzo korzystne. Może ja też powinnam tego spróbować. To może pomóc mi radzić sobie ze stresem. Spodobałoby ci się to. Natura ma szczególny sposób uzdrawiania. Nie mogę się doczekać, aby tego doświadczyć. Dziękujemy za sugestie. Lekcja 3. Ulepszenia relacji. Jaki jest prosty nawyk, który poprawił twoje relacje? Zacząłem ćwiczyć aktywne słuchanie. To wszystko zmieniło. To świetny nawyk. Jak to robisz? Skupiam się całkowicie na drugiej osobie, kiedy rozmawia. To brzmi efektywnie. Czy zauważyłeś różnicę w rozmowach? Absolutnie. Ludzie czują się docenieni, gdy są naprawdę słyszani. Zgadzam się. Pokazuje, że ci zależy. Jakie inne korzyści znalazłeś? Moje relacje są teraz głębsze i bardziej znaczące. To jest cudowne. Aktywne słuchanie to cenna umiejętność. Lekcja 4. Chwile dumy. W jakim momencie czułeś się z siebie zaskakująco dumny? Kiedyś przebiegłem maraton i to mnie zaskoczyło. To imponujące. Co motywowało cię do udziału? Chciałem rzucić sobie wyzwanie i poprawić swoją kondycję. I osiągnąłeś to. Jak się czułeś podczas wyścigu? Czułem dumę z każdej mili. To było zarówno trudne, jak i satysfakcjonujące. To niesamowite osiągnięcie. Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia? Nauczyłem się, że mogę zrobić więcej niż myślę. To wypchnęło mnie poza granice. To lekcja, o której wszyscy powinniśmy pamiętać. Gratulacje z okazji osiągnięcia. Lekcja 5. Wspomnienia z koledżu. Z jakiego wspomnienia ze studiów wciąż się śmiejesz? Pamiętam czas, kiedy potknąłem się na scenę podczas prezentacji. To brzmi żenująco. Jak sobie z tym poradziłeś? Śmiałem się z tego, podobnie jak moi koledzy z klasy. To świetny sposób na radzenie sobie. Humor może rozjaśnić niezręczne chwile.
Tak, zamieniło się wspólny żart wśród przyjaciół. Czy to zmieniło twoje odczucie o wystąpieniach publicznych? Zrobił to! Stałem się bardziej zrelaksowany, ponieważ nauczyłem się nie traktować siebie zbyt poważnie. To ważna lekcja. Dziękujemy za podzielenie się tym zabawnym wspomnieniem. Lekcja 6. Film otwierający oczy. Jaki film obejrzałeś, który zmienił twoją perspektywę? Niedawno obejrzałem film Piękny umysł. Opowiada historię Johna Nasha, genialnego matematyka. Słyszałem o tym filmie. Co z tym zmieniło twoją perspektywę? Film przedstawia zmagania Nasha z chorobą psychiczną. Uświadomiłem sobie, że współczucie jest niezbędne. To brzmi potężnie. Czy uważasz, że jakaś konkretna scena była uderzająca? Tak, scena naprawdę poruszyła moje serce. Nash opowiada o swoich wewnętrznych demonach, ale dąży do lepszego życia. To musiało być inspirujące. Czy to zmieniło twoje zdanie na temat zdrowia psychicznego? Absolutnie. Otworzyło mi oczy na wyzwania, z którymi wielu staje w milczeniu. Doceniam to, jak filmy mogą zmienić nasze perspektywy. Czy poleciłbyś go innym? Lekcja 7. Codzienne ustalanie priorytetów zadań. Jakie jest codzienne pytanie, które zadajesz, aby nadać priorytet zadaniom? Zawsze zadaję sobie pytanie, jakie jest dziś najważniejsze zadanie? To ciekawe podejście. Jak ustalić, co jest ważne? Analizuję terminy i potencjalny wpływ każdego zadania. To brzmi systematycznie. Czy uważasz, że pomaga ci zachować porządek? Tak jest. Utrzymuje ostre skupienie i niski stres. Co się stanie, jeśli dwa zadania wydają się równie ważne? Wybieram ten, który najbardziej pasuje do moich celów. Ta metoda działa dobrze dla mnie. To ma sens. Mogę wypróbować twoją metodę do moich zadań. Lekcja 8. Nostalgiczny aromat. Jaki zapach tęsknisz z miejsca, w którym mieszkałeś? Bardzo tęsknię za zapachem świeżego chleba z kuchni mojej babci. To brzmi pocieszająco. Jakie wspomnienia przywraca ten zapach? Przypomina mi rodzinne spotkania i ciepłe rozmowy. To są cenne wspomnienia. Czy twoja babcia nauczyła cię piec? Tak, zrobiła to. Każdy przepis zawierał historię i lekcje. Brzmi jak piękne doświadczenie. Czy czasem pieczesz ten chleb? Próbuję to powtórzyć, ale nigdy nie smakuje tak samo. Być może to miłość uczyniła go wyjątkowym. Lekcja 9. Wyjście z domu. Jaka jest jedna rzecz, którą zawsze sprawdzasz przed wyjściem z domu? Zawsze sprawdzam, czy mam klucze. To jest niezbędne. To dobry nawyk. Co się stanie, jeśli o nich zapomnisz? Jeśli zapomnę kluczy, czuję się niespokojny i nieprzygotowany. Rozumiem to uczucie. Czy masz konkretne miejsce na klucze? Tak, trzymam je w misce przy drzwiach, pomaga mi zapamiętać. To jest inteligentna strategia. Byłeś kiedyś zamknięty? Kiedyś byłem zamknięty na godziny. To było frustrujące.
Mogę sobie wyobrazić? Twoja rutyna wydaje się teraz działać dobrze. Lekcja 10. Małe odpusty. Co to jest mały pobłażek, który rozjaśnia twój dzień pracy? Po południu lubię wypić kawałek gorzkiej czekolady. To brzmi zachwycająco. Jak podnosi twój nastrój? Czekolada daje mi szybki zastrzyk energii i sprawia, że czuję się szczęśliwy. Jakie inne małe odpustki lubisz? Lubię też robić krótkie przerwy na szybki spacer na zewnątrz. Ćwiczenia i świeże powietrze mogą być orzeźwiające. Zauważyłeś jakąś różnicę? Tak, zwiększa moją koncentrację i kreatywność. Wygląda na to, że znalazłeś idealną równowagę. Lekcja 11. Uczynienie weekendów wyjątkowymi. Jak sprawić, by weekendy były wyjątkowe? Poświęcam czas na hobby, które kocham. To przynosi radość. To brzmi cudownie. Jakie jest twoje ulubione hobby? Lubię malować. Pozwala mi wyrazić siebie twórczo. To jest imponujące. Czy masz specjalne miejsce na swoje malarstwo? Tak, mam małe studio w domu. To inspirujące. Jak się czujesz po malowaniu? Czuję się osiągnięty i zrelaksowany. Jest to proces satysfakcjonujący. Rozumiem, dlaczego to kochasz. Lekcja 12. Nieoczekiwane pary smakowe. Jaki jest smak, który niespodziewanie łączysz, ale kochasz? Lubię łączyć masło orzechowe z piklami. To brzmi nieoczekiwanie. Jak odkryłeś tę kombinację? Przyjaciel zasugerował to podczas przerwy na przekąski. Byłem ciekawy. Co pomyślałeś po wypróbowaniu? Byłem zaskoczony, jak dobrze się uzupełniają. To fascynujące. Czy polecasz innym spróbować? Absolutnie. Może to zabrzmieć dziwnie, ale jest pyszne. Uwielbiam próbować nowych rzeczy. Dziękujemy za udostępnienie tego wyjątkowego parowania. Lekcja 13. Imponujące muzea. Co to jest muzeum lub galeria, która pozostawiła silne wrażenie? Louvre w Paryżu głęboko mnie poruszył. Mogę sobie wyobrazić, co sprawiło, że był dla ciebie tak niezapomniany. Dzieła sztuki opowiadają historię, łączą przeszłość z teraźniejszością. Czy miałeś tam jakiś ulubiony kawałek? Tak, Mona Lisa mnie urzekła. Jej ekspresja jest tajemnicza. To musiało być wspaniałe doświadczenie. Naprawdę tak było, John. Polecam odwiedzić go kiedyś. Dziękujemy za podzielenie się tak inspirującym doświadczeniem. Lekcja 14. Upraszczanie życia miesięcznie. Jaki jest jeden ze sposobów, w jaki próbujesz uprościć swoje życie każdego miesiąca? Każdego miesiąca usuwam określony obszar mojego domu. To brzmi produktywnie. Jak decydujesz, co usunąć? Skupiam się na obszarach, w których gromadzą się przedmioty z czasem, takich jak moja szafa. To prawdopodobnie bardzo uwalniające. Czy uważasz, że pomaga to twojemu nastawieniu? Tak. Przynosi jasność i spokój. Czuję się lżejszy.
Jak znaleźć czas, aby to zrobić? Odłożyłem poświęcony dzień. Staje się osobistym rytuałem. To świetny pomysł. Dziękujemy za wnikliwe podejście. Lekcja 15. Energetyzujące piosenki. Jaka jest piosenka, którą grasz, gdy potrzebujesz energii? Uwielbiam piosenkę Uptown Funk Marka Ronsona. To optymistyczny wybór. A co z piosenka dodaje ci energii? Rytm jest zaraźliwy. To sprawia, że chcę tańczyć. Jak motywuje cię podczas pracy? Poprawia mój nastrój i utrzymuje koncentrację. To brzmi efektywnie. Czy masz jakieś inne ulubione? Lubię też Happy Pharrella Williamsa. Zawsze podnosi mi na duchu. Muzyka jest potężnym narzędziem. Dziękuję, Anna, za podzielenie się swoimi ulubionymi. Lekcja 16. Luksusowe ulepszanie domu. Co to jest małe ulepszenie domu, które wydawało się luksusowe? Niedawno dodałem prysznic ze strumieniem deszczowym do mojej łazienki. Czuję się jak w spa. To brzmi cudownie. Jak to zmienia twoje wrażenia z prysznica? Woda płynie jak łagodny deszcz. To sprawia, że czuję się zrelaksowany i odświeżony. Widzę, jak to może być luksusowe. Czy sam go zainstalowałeś? Zrobiłem to! To było zaskakująco łatwe i tanie, ale wpływ jest duży. Czy zauważyłeś jakieś różnice w nastroju lub relaksie? Tak, bardziej lubię prysznice. To chwila spokoju w moich czasach. Ciekawe. Wygląda na to, że mała zmiana może przynieść wielką radość. Lekcja 17. Utrzymywanie przyjaźni na odległość. Co robisz, aby utrzymywać przyjaźnie na odległość? Tworzę harmonogram wirtualnych randek kawowych z przyjaciółmi. To brzmi mądrze. Jak znaleźć czas na te daty? Każdego miesiąca ustalamy określony dzień, co ułatwia każdemu. Czy korzystasz z jakiejś specjalnej platformy do tych spotkań? Najczęściej używam rozmów wideo. To sprawia, że rozmowa jest bardziej osobista. To świetny pomysł. Czy odkryłeś, że pomaga utrzymać silną przyjaźń? Zdecydowanie. Widzenie ich twarzy robi różnicę, wydaje się bardziej realne. Mogę sobie wyobrazić. Miło jest połączyć się pomimo odległości. Lekcja 18. Sezonowe tradycje. Jaka jest tradycja, która pomaga zaznaczyć pory roku? Każdej jesieni wybieram się z rodziną do zbierania jabłek. To wyjątkowy czas. To brzmi zachwycająco. Co najbardziej ci się w tym podoba? Uwielbiam przebywać na świeżym powietrzu. Świeże powietrze i piękne kolory są czarujące. Czy robisz coś wyjątkowego z jabłkami, które zbierasz? Tak, razem pieczemy ciasta i robimy cydr. To nas zbliża. Wydaje się, że to wspaniałe doświadczenie więzi dla twojej rodziny. To naprawdę jest. Każdego roku razem tworzymy nowe wspomnienia. Dziękuję za podzielenie się tą radosną tradycją, Anna. Lekcja 19. Ćwiczenie współczucia dla siebie.
Jaki jest mały sposób, w jaki praktykujesz współczucie dla siebie? Pozwalam sobie na krótkie przerwy w stresujące dni. To ciekawe podejście. W jaki sposób te przerwy ci pomagają? Pozwalają mi naładować się i uzyskać jasność. Później czuję się bardziej zrównoważony. Jakie zajęcia lubisz podczas tych przerw? Często chodzę na spacer lub czytam kilka stron książki. Rozluźnia mój umysł. Wspaniale jest mieć proste sposoby dbania o siebie. Tak, współczucie dla siebie jest tak ważne, szczególnie w trudnych czasach. Dziękujemy za podzielenie się cennymi spostrzeżeniami, Anna. Lekcja 20. Innowacje kulinarne. Co to jest narzędzie lub gadżet, który zmienił sposób gotowania? Mój Instant Pot całkowicie zmienił moje gotowanie. To oszczędza czas. To brzmi niesamowicie. Jak to działa? Łączy wiele metod gotowania, takich jak gotowanie pod ciśnieniem i powolne gotowanie, w jednej maszynie. Czy próbowałeś nowych przepisów, odkąd je dostałeś? Tak mam. Mogę zrobić posiłki w ułamku czasu. To brzmi wygodnie. Czy pomaga ci jeść zdrowiej? Zdecydowanie. Łatwiej mogę przygotować świeże składniki. Dziękujemy za podzielenie się tym innowacyjnym narzędziem do gotowania, Anna. Lekcja 21. Odkrywanie pasji. Jakie pytanie zadajesz, aby dowiedzieć się o czyichś pasjach? Często pytam, jaka aktywność sprawia, że tracisz poczucie czasu. To sprytne pytanie. Dlaczego uważasz, że jest skuteczny? Ujawnia to, co ich ekscytuje. Otwiera głębsze rozmowy. Czy odkryłeś jakieś zaskakujące zainteresowania z tego pytania? Tak, kiedyś dowiedziałem się, że przyjaciel uwielbia ceramikę. Otworzyło mi oczy. To naprawdę interesujące. Pokazuje, jak wyjątkowa jest każda osoba. Dokładnie. Wszyscy mamy pasje, które czekają na zbadanie. Dziękuję za podzielenie się swoim przemyślanym podejściem, Anna. Lekcja 22. Odłączanie się od pracy. Co to jest hobby, które pomaga odłączyć się od pracy? Lubię ogrodnictwo. Przynosi mi spokój i radość. To brzmi cudownie. Jak dostałeś się do ogrodnictwa? Zacząłem podczas blokady. Stało się kochającą ucieczką od codziennego stresu. Co uprawiasz w swoim ogrodzie? Uprawiam warzywa i kwiaty. Dodają piękna do mojego życia. Ogrodnictwo brzmi relaksująco. Czy nauczył cię czegoś o cierpliwości? Tak, nauczyło mnie doceniać proces rozwoju. Dziękuję za podzielenie się tym wzbogacającym hobby, Anno. Lekcja 23. Zmiana perspektyw. Kiedy zmieniłeś zdanie na temat czegoś ważnego? Kiedyś wierzyłem, że sukces dotyczy wyłącznie pieniędzy. Od tego czasu zmieniłem swój pogląd. To znacząca zmiana. Co spowodowało tę zmianę? Uczestniczyłem w seminarium poświęconym osobistemu spełnieniu. Otworzyło mi oczy. Jak teraz definiujesz sukces? Postrzegam sukces jako osiągnięcie szczęścia i równowagi w życiu.
To przemyślana perspektywa. Czy podzieliłeś się tym z innymi? Tak, zachęcam przyjaciół do znalezienia unikalnych definicji sukcesu. Dziękujemy za podzielenie się swoją inspirującą podróżą, Anna. Lekcja 24. Świętowanie tradycji. W jaki sposób celebrujesz swoje tradycje kulturowe lub rodzinne? Tworzę specjalne posiłki podczas wakacji kulturalnych. Łączy mnie z moimi korzeniami. To brzmi znacząco. Jakie posiłki przygotowujesz? Gotuję przepisy mojej babci, które zostały przekazane. Jak te posiłki wpływają na twoje uroczystości? Przypominają mi spotkania rodzinne i tworzą poczucie przynależności. To jest piękne. Jedzenie ma sposób na zjednoczenie ludzi. Dokładnie. Dzielenie się tymi tradycjami pomaga utrzymać więź rodzinną. Dziękuję za podzielenie się pięknymi uroczystościami, Anna. Lekcja 25. Aplikacje poprawiające sen. Jaka jest aplikacja, która pomaga lepiej spać? Używam aplikacji do śledzenia snu o nazwie Sleep Cycle. Poprawiło to mój odpoczynek. To brzmi pożytecznie. Jak to działa? Analizuje moje wzorce snu i budzi mnie podczas najlżejszej fazy snu. Czy zauważyłeś jakieś korzyści od korzystania z niego? Tak, czuję się bardziej wypoczęty i energiczny w ciągu dnia. To imponujące. Sen jest tak ważny dla ogólnego stanu zdrowia. Absolutnie. Polecam każdemu, kto szuka lepszego snu. Dziękuję za udostępnienie tak pomocnej aplikacji, Anna. Lekcja 26. Dzień eksploracji. Jakie jest miejsce, w którym chciałbyś spędzić cały dzień na zwiedzaniu? Chciałbym zwiedzić British Museum w Londynie. To fascynujące. To doskonały wybór. Co sprawia, że jest to dla ciebie tak interesujące? W muzeum znajdują się artefakty starożytnych cywilizacji. Każdy opowiada wyjątkową historię. Zgadzam się. Historia jest bogata i urzekająca. Czy jest jakaś konkretna wystawa, którą chcesz zobaczyć? Cieszę się, że widzę kamień Rosette. Stanowi klucz do starożytnych języków. To musi być imponujące z bliska. Byłeś kiedyś w muzeum? Tak, odwiedziłem Louvre. To było niezapomniane przeżycie. Muzea mogą nas przenosić w czasie, myślę, że inspirują głębsze zrozumienie. Lekcja 27. Małe nawyki finansowe. Jaki jest mały nawyk finansowy, który poprawił twój budżet? Zacząłem codziennie śledzić swoje wydatki. To zmieniło życie. To brzmi efektywnie. Jak śledzisz swoje wydatki? Używam prostej aplikacji na moim telefonie. Jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Widzę, jakby to pomogło. Czego nauczyłeś się z śledzenia? Zauważyłem, gdzie idą moje pieniądze. Pomaga mi to zidentyfikować niepotrzebne wydatki. To jest potężna wiedza. Czy dokonałeś znaczących zmian? Tak, ograniczyłem jedzenie poza domem. Gotowanie w domu oszczędza mi pieniądze. To świetna strategia. Powinienem spróbować sam.
Lekcja 28. Robienie przerw. W jaki sposób przypominasz sobie o robieniu przerw w ciągu dnia? Ustawiam timer na każdą godzinę. To proste przypomnienie. To brzmi pomocnie. Jak się czujesz po przerwach? Przerwy odmładzają mnie. Wracam do pracy z lepszą koncentracją. Zgadzam się z tym. Co robisz podczas przerw? Rozciągam się, piję drinka lub wybieram się na krótki spacer na zewnątrz. Brzmi jak doskonały wybór. Jak długo zwykle bierzesz na przerwy? Zajmują około 5 do 10 minut. To odświeża mój umysł. Tak mały wysiłek prowadzi do wielkich korzyści. Lekcja 29. Poranne rytuały. Co to jest poranny rytuał, który pomaga poczuć się skoncentrowanym? Medytuję przez 10 minut każdego ranka. Nadaję pozytywny ton na mój dzień. To brzmi uspokajająco. Jak medytujesz? Siedzę w cichym miejscu i skupiam się na oddechu. To oczyszcza mój umysł. To brzmi korzystnie. Czy zauważyłeś jakieś zmiany, odkąd zacząłeś? Tak, czuję się bardziej skoncentrowany i mniej niespokojny przez cały dzień. Medytacja może znacząco wpłynąć na nasz sposób myślenia. Czy masz inne poranne rutyny? Wypiję też szklankę wody i piszę w swoim dzienniku. To jest doskonałe. Prowadzenie dziennika może wyjaśnić myśli. Lekcja 30. Wspomnienia w klasie. Czym wyróżnia się pamięć w klasie dzieciństwa? Żywo pamiętam moją klasę artystyczną. To był mój ulubiony temat. Zajęcia artystyczne brzmią przyjemnie. Co sprawiło, że był dla ciebie wyjątkowy? Mój nauczyciel zachęcał nas do wyrażania siebie. Czułem się wyzwalający. To jest cudowne. Czy stworzyłeś jakieś niezapomniane projekty? Tak, namalowałem mural z kolegami z klasy. Sprzyja pracy zespołowej. To musiało być wspaniałe doświadczenie. Czego się z tego nauczyłeś? Nauczyłem się wartości współpracy i kreatywności. Te lekcje wciąż mnie inspirują. To niesamowite, jak wspomnienia mogą nas kształtować. Lekcja 31. Nieoczekiwane lekcje z podróży. Jaka podróż nauczyła cię czegoś nieoczekiwanego? W zeszłym roku odwiedziłem Japonię. To było przeżycie zmieniające życie. To brzmi intrygująco. Czego się tam nauczyłeś? Nauczyłem się znaczenia uważności w życiu codziennym. To jest interesujące. Jak widziałeś tę praktykę w działaniu? Kultura japońska kładzie nacisk na obecność. Czułem się bardziej świadomy podczas mojej wizyty. To znaczący wyciąg. Czy przyjąłeś jakieś nowe nawyki z tej podróży? Tak, zacząłem codziennie ćwiczyć uważność. To pozytywnie wpłynęło na moje życie. To fascynujące, jak podróże mogą otworzyć nasze oczy. Lekcja 32. Nielubiane potrawy. Co to jest jedzenie, którego kiedyś nie lubiłeś, a teraz kochasz? Kiedyś nie lubiłem brukselki, teraz myślę, że są pyszne. To zaskakujące. Co zmieniło twoje spojrzenie na nie?
Nauczyłem się, jak je prawidłowo gotować. Pieczenie wydobywa ich słodycz. To brzmi smacznie. Czy próbowałeś ich przygotować w określony sposób? Tak, pieczę je z czosnkiem i oliwą z oliwek, wzmacnia smak. Ciekawe, jak metody gotowania mogą przekształcić żywność. Absolutnie. Zachęcam innych, aby dali im szansę. Z pewnością spróbuję jeszcze raz brukselki, dzięki Twoim wskazówkom. Lekcja 33. Personalizacja przestrzeni roboczych. W jaki sposób spersonalizujesz swoją przestrzeń roboczą? Dekoruję swoje biurko roślinami i motywacyjnymi cytatami. To brzmi orzeźwiająco. Jak te przedmioty wpływają na Twoją pracę? Tworzą pozytywną atmosferę. Pomaga mi pozostać zainspirowanym i skoncentrowanym. Widzę, jak spersonalizowana przestrzeń może podnieść nastrój. Masz ulubiony cytat? Tak, uwielbiam ten cytat. Uwierz, że możesz, a jesteś w połowie drogi. To potężne przesłanie. Jak to wpływa na Ciebie? Przypomina mi to, żebym był zdeterminowany, zwłaszcza w trudnych czasach. Personalizacja przestrzeni może prowadzić do lepszej produktywności. Lekcja 34. Przywitanie gości. Jaka jest jedna rzecz, którą robisz, aby goście czuli się mile widziani? Przygotowuję dla nich przytulną przestrzeń. Komfort jest kluczem. To przemyślane. Co umieścisz w tej przestrzeni? Zapewniam miękkie koce, przekąski i napoje. Tworzy ciepłą atmosferę. To są doskonałe akcenty. Jak zazwyczaj reagują Twoi goście? Zawsze doceniają wysiłek. To sprawia, że czują się jak w domu. Jest to bardzo ważne podczas hostingu. Czy masz do zaoferowania ulubioną przekąskę? Uwielbiam podawać domowe ciasteczka. Zawsze są hitem. Kto nie lubi ciasteczek? Masz świetne umiejętności hostingowe, Anna. Lekcja 35. Ulubione zapachy domowe. Jaki jest ulubiony zapach, którego używasz w domu? Uwielbiam używać lawendy. Jest uspokajający i przyjemny. To brzmi zachwycająco. Jak go używasz w swoim domu? Używam olejku lawendowego w dyfuzorze. To musi stworzyć kojące środowisko. Czy kojarzysz lawendę z czymś wyjątkowym? Tak, przypomina mi ogród mojej babci. Wspomnienia mogą wzmocnić doświadczenie zapachów. Absolutnie. Zapachy mają moc wywoływania emocji. Dziękuję za podzielenie się swoim ulubionym zapachem, Anna. Miło jest słyszeć,